Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Mały Jasio idzie na targ ze słoiczkiem i prosi pana o nalanie śmietany. Bierze, nalewa tą śmietanę i mówi: Jasiu, płacisz 2 złote. Mamusia położyła pieniążki na dnie słoika. Kochani, dzisiaj mówimy o najwyższym progu dofinansowania do inwestycji, którą wykonujecie w ramach programu Czyste Powietrze. Jak już to mówiłem w poprzednich filmach, mieliśmy standardowy próg dofinansowania, podwyższony, a tu mamy najwyższy. Tam jest powiedziane już w poprzednich filmach, co trzeba zrobić, aby znaleźć się w danym sektorze, a później ile kasy wybecelować, ile kasy Wam zwrócą. Tutaj również powiem to kwotowo. Dlaczego? No bo wszędzie, gdzie szukacie, to macie podany procent oraz ile wynosi ten procent, ale żeby wiedzieć, ile wydać tych pieniędzy, to musicie obliczać sami. Więc aby tego nie robić, no to już zrobiłem to za Was i Wam w tym odcinku mówię. W ramach tylko przypomnienia, aby być w tym najwyższym progu dofinansowania, to jak mówiłem we wcześniejszych filmach, mamy 2 przykłady. Mamy małżeństwo z 2 dzieci, panią Agnieszkę i pana Marka, oraz mamy ją pani Genowefę, która sama prowadzi gospodarstwo domowe. Więc jeżeli będziemy mieć panią Agnieszkę i pana Marka, to na poszczególnego członka rodziny, żeby mieć poziom najwyższy, nie możemy przekroczyć 1090 zł na osobę. Czyli w tym przykładzie obydwoje nie mogą zarabiać więcej niż tam 4300 tam parę złotych, jakoś tak. Czyli jeden ma 2100, tam drugi ma 2100 i tyle. Albo jedna osoba nie pracuje, a druga ma 4000. Jest to podzielone wtedy na wszystkich członków rodziny, w naszym przykładzie na 4 osoby i nie może być 1090 zł. Pani Genowefa z kolei, która jest samotna, nie może przekroczyć 1526 zł, żeby być w najwyższym progu dofinansowania. Tak więc, no, sami wiecie, że za 1526 zł samotnie mieszkając w domu, no to bardzo, bardzo ciężko, a co mówić o jakiejś pompie ciepła, czy jakichś innych rozwiązaniach. No ale dobra, lecimy z tematem. Kochani, będę posługiwał się kwotami brutto, już przybliżonymi, bo wszystkie kwoty, które są podane w tabeli na czystym powietrzu, są kwotami netto, a Was interesują kwoty brutto, dlatego że płacicie brutto. Netto posługują się firmy. No, słuchajcie, podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem. Musicie wydać brutto około 24 000 zł, żeby Wam z tego zwrócili 22 200. Pompa ciepła, powietrze, woda. Musicie wydać około 35 000 zł, żeby dostać 100% dofinansowania. W tym przypadku to jest 31 100. VAT nie jest brany pod uwagę, tylko kwoty netto. Pompa ciepła, powietrze, woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Tu musicie wydać około 53 000 zł brutto, żeby zwrócili Wam 35 200. Czyli jak widzicie, te 100% to nie jest 100% wydanych pieniędzy. Pompa ciepła, powietrze, powietrze. Tu musicie wydać około 13 000 zł, żeby dostać 11 100. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Około 56-7 tysięcy zł musicie wybecelować, żeby dostać 50 900 zł zwrotu. Kocioł gazowy kondensacyjny. Musicie tutaj wydać około 17-18 tysięcy, żeby dostać 15 300. Kotłownia gazowa. Około 21 tysięcy brutto musicie wydać, żeby dostać 18,5 tysiąca. Kocioł olejowy kondensacyjny pomijamy. Kocioł zgazowujący drewno pomijamy, dlatego że od 1 lipca kocioł zgazowujący na drzewo musi być o podwyższonej klasie efektywności energetycznej i on musi być zamontowany z buforem. Tutaj musicie wydać około 22 tysięcy zł, żeby dostać 20 400 zł zwrotu.
Kocioł na pelet drzewny pomijamy, bo kotły od 1 lipca 2023 muszą być o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, aby być zdotowane. Więc musicie zapoznać się z listą Zoom, bądź wejść na nasz sklep dobrekotły.pl, bądź lista Zoom albo nasz sklep i wówczas będziecie wiedzieli, czy dany produkt kwalifikuje się do dotacji, jeżeli chodzi o kotły peletowe. Tu musicie wtedy wydać około 3000, 22 tysięcy złotych, żeby dostać 20 400 zł zwrotu. Ogrzewanie elektryczne. Około 17 tysięcy trzeba wydać ze swoich pieniążków, żeby dostać 13 900. Instalacja CO i CWU. Tu się nad nią rozwlekałem w poprzednich odcinkach. Jeszcze raz przypomnę, że instalacja CO i CWU to nie jest kotłownia, tylko to, co jest wszystko w środku w domu, czyli grzejniki, rurki, inne tam rzeczy. Na to jak wydacie 22 ze swoich pieniążków, to dostaniecie 20 400 zł zwrotu. Przypominam, że jeżeli robicie kotłownię i robicie centralne ogrzewanie ciepłą wodą użytkową, to bierzecie i tutaj z tabelki za instalację CO i CWU oraz za kocioł, na przykład w tym przypadku peletowy, więc w sumie dostaniecie 40 800, jeżeli będziecie mieć tych kosztów w górnej granicy. Wentylacja mechaniczna z uzyskiem ciepła. Musicie tutaj wydać ze swoich pieniędzy około 19 tysięcy złotych, żeby dostać 16 700 zwrotu. I mikroinstalacja fotowoltaiczna. Tu musicie wydać około 17 tysięcy swoich pieniędzy, żeby dostać 15 tysięcy. Te progi dofinansowania na 100% są bardzo fajne, są bardzo duże, ale zawsze pozostają i tak kwoty jakieś do spłaty. Przy 1500 zł dla jednoosobowej gospodarstwa domowego to powiem, jest nierealne spłacanie raty jakiejkolwiek kredytowej przy dzisiejszych cenach. Bez pomocy z zewnątrz taka osoba nie da rady się zmodernizować, bo zawsze, jeżeli będziemy chcieli jej, na przykład weźmy panią Genowefę i wymieniamy jej kocioł i wymieniamy jej centralne ogrzewanie, to ona musi oczywiście starać się najpierw o prefinansowanie, gdzie na to musi wydać około 44 tysięcy brutto. Z tego zwrócą jej 40 800, zostaje jej do spłaty powiedzmy, nie wiem, tam 4000 zł, a ona ma 1500, więc no ta rata to nie wiem, na ile musiałaby być rozbita, żeby ta pani w dzisiejszych cenach to dźwignęła. Oczywiście jeszcze musi kupić później paliwo do tego, tak, żeby to jeszcze grzać. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że te filmy przydały Wam się. Jest to w pigułce wszystko podane. Jeżeli potrzebujecie więcej szczegółów, zaglądnijcie na naszą stronę czystepowietrze.eu bądź dobrekotły.pl, gdzie jest więcej informacji na ten temat, gdzie możecie pobrać sobie pliki, uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które są na bieżąco zmieniane wraz z programem Czyste Powietrze. A dla mnie teraz suba, lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!